Czy rowery z systemem ABS w wersji Pro sprawdzają się w warunkach wyścigowych? Ile zajmuje wymiana baterii w rowerze KTM Machina Kapoho? Dlaczego ta rama nie jest przygotowana do montażu najnowszego kontrolera Kiox 400C? Czy w modelu Kapoho możemy łatwo zwiększyć skok tylnego zawieszenia? Co w praktyce oznacza napis Sample na tej naklejce? Dlaczego tryb M+ jest moim ulubionym trybem pracy elektrycznej przerzutki TRP A12 Easy? Czy kierownica tłumiąca wibracje sprawdza się w praktyce? Po co w tym rowerze takie dziwne blaszki na tarczach hamulcowych? Czy warto rozważyć zakup roweru wyposażonego w te wszystkie nowinki? Cześć! W tym wideo będzie dużo informacji o nowoczesnych technologiach w rowerach typu e-bike. Od 3 tygodni mam przyjemność testować rower KTM Machina Kapoho, który nie jest rowerem sprzedażowym. Na ramię ma małą naklejkę, na której widnieje napis Sample. Jest to rower testowy producenta, inaczej egzemplarz przedprodukcyjny. W związku z tym ma kilka niedoróbek, które tobie oczywiście pokażę. Ja nazywam się Darek Grudniewski i od kilku lat tworzę filmy o tematyce związanej z rowerami wspomaganymi elektrycznie. Jedziemy z tym KTM-em. Przedni trójkąt roweru wykonany jest z karbonu. Tylny trójkąt pospawany jest z aluminium. Konstrukcja zawieszenia jest prosta. To system jednozawiasowy, od lat sprawdzający się w motocyklach crossowych i enduro. Punkt obrotu wahacza zlokalizowany jest tuż nad dużą zębatką silnika, dzięki czemu zjawisko kickbacku jest zredukowane. W ciekawy sposób KTM wykonał tzw. rocker, który przenosi siły z zawieszenia na duży i długi damper. Rocker jest niemalże niewidoczny, ułożyskowany i przykręcony do górnej rury za pomocą wspornika. Dzięki takiemu rozwiązaniu producent był w stanie wygospodarować dużo miejsca na bidon oraz na zdejmowaną klapę, która skrywa skarb. Ale o tym za chwilę. Osłona chainstaya słabo przylega. Na połączeniu wahacza z seatstayem nie ma szczeliny i rama sama siebie rysuje podczas pracy. Ale pamiętaj, że jest to egzemplarz przedprodukcyjny. Sprawdziłem i w wersjach sprzedażowych te małe niedociągnięcia zostały poprawione i wyeliminowane. Szacun dla producenta. Sercem roweru jest silnik Bosch CX generacji 5, czyli ten, który ma 100 Nm momentu obrotowego i potrafi wspomagać z mocą dochodzącą do 750 W. Silnik jest zamontowany lekko pod kątem, dzięki czemu mamy spory prześwit między osłoną a podłożem. Silnik zamocowany jest do ramy za pomocą jedynie 2 śrub, w technologii, która nie generuje zbędnych naprężeń na ramie, jak to miało miejsce w przypadku generacji 4. Pod pokrywą wykonaną z tworzywa kryje się skarb o energii 800 Wh. Akumulator, bo o nim mowa, jest zwykle jednym z droższych elementów każdego e-bike'a. W rowerze KTM jest świetnie chroniony przed uszkodzeniami dzięki systemowi wyjmowania do góry. Od spodu i po bokach mamy mocny karbon. W ramie zamontowano korytko, do którego na ciasno wkładamy dużą baterię o masie 4 kg. Co ciekawe, producent za mniej więcej 100 zł oferuje zestaw, w skład którego wchodzi pasek z logo KTM, 2 plastiki i 4 śrubki. Taki adapter możemy przykręcić do baterii PowerTube 600, która ma masę 3 kg. Z adapterem ta mniejsza bateria idealnie pasuje, a my możemy się cieszyć masą roweru mniejszą o 1 kg. Rower bez baterii łatwiej jest zapakować na bagażnik w samochodzie, łatwiej dźwigać po schodach, bezpieczniej przechowywać zimą w ujemnych temperaturach. Baterie oczywiście możemy ładować poza rowerem. Jestem pod wrażeniem tego rozwiązania. Wielu producentów odchodzi od koncepcji łatwo wyjmowalnej baterii. Wymiana baterii w tym rowerze zajmuje dosłownie chwilę. Napęd na tylne koło przenoszony jest z zębatki napędowej za pomocą łańcucha. Mamy tutaj zwyczajną kasetę 12-biegową, niezwykła jest przerzutka. To bardzo mało popularna i według mnie trochę niedoceniana TRP A12 Easy, która sterowana jest elektrycznie. Zasilanie i komunikacja odbywa się za pomocą kabla podłączonego do silnika. Przerzutka może pracować zupełnie bez manetki, w trybie automatycznym, gdzie przełożenia dobierane są bazując na zadanej przez nas kadencji. Moim ulubionym trybem jest tryb M+. Tutaj też ustawiamy optymalną kadencję, a przerzutka zmienia biegi tylko wtedy, kiedy przestajemy pedałować. Gdy pedałujemy, przełożenia się nie zmieniają. No chyba że sami zmienimy je za pomocą bezprzewodowej manetki
zamocowanej przy kierownicy. Rozwiązanie genialne. Dojeżdżając do skrzyżowania zwykle przestajemy pedałować, a w tym czasie przerzutka sama zmienia biegi, abyśmy mogli ruszyć z łatwością. Podczas przyspieszania wystarczy, że na chwilę przestaniemy pedałować, a przerzutka bardzo delikatnie zmieni biegi. Zębatka jest napędzana przez silnik jedynie na moment zmiany biegu. Podczas szybkiej jazdy po ścieżkach co chwilę mamy fragmenty, gdzie nie pedałujemy, tylko pompujemy. I w takich warunkach też zawsze czeka na nas odpowiednie przełożenie. Działa to świetnie. Jestem w szoku. Nie wierzysz? Sam sprawdź. Do sportowej jazdy w dół sugeruję ustawić stosunkowo niską kadencję, np. 60-65, abyśmy przy depnięciu w pedał nie mieli załączonego zbyt lekkiego biegu. I jeszcze jedna uwaga, do tego roweru mam dwie manetki, bo pierwsza się popsuła. Obstawiam, że została uszkodzona mechanicznie podczas eventów KTM, bo rowerzyści z przyzwyczajenia za mocno wciskają dźwignię. A tutaj wystarczy delikatny klik. Czy serwis TRP działa w Europie? Oj tak. Napisałem do nich e-mail w poniedziałek, we wtorek odpisali, że wysyłają nową z Niemiec, a w czwartek była już u mnie w domu. Wow. Gdy wiedziałem, że nowa jest w drodze do mnie, to tą popsutą naprawiłem. Zgięła się mała blaszka w środku. Jak w większości rowerów marki KTM, sztyce podsiodłowe mają mały skok. W rozmiarze L jest to jedynie 150 mm. Całe szczęście, że insert sztycy, czyli głębokość, na jaką możemy ją zainstalować, jest duża. Ale z drugiej strony mamy trochę duży komin. Dlaczego firmy często stosują takie krótkie dropery? Nie wiem. Może mniejszy koszt? A może możliwość opuszczenia sztycy, aby na naszym dużym rowerze mógł też pojechać ktoś, kto ma krótsze nogi. Rowery KTM jak dla mnie mają trochę za nisko umieszczony kokpit, zarówno do jazdy rekreacyjnej, jak i do jazdy sportowej. Tak się złożyło, że koledzy z firmy Level of Future dostarczyli mi prototypową kierownicę wykonaną specjalnie na moje zamówienie. Ma szerokość 765 mm, i wznios 45 mm. Ta kierownica zrobiła furorę na ostatnich targach Eurobike. Końcówki są zamocowane na elastomerach. Możemy za pomocą podkładek regulować ich elastyczność. Ten mały ruch redukuje wibracje przenoszone na nasze ręce. Gripy układają się podczas jazdy, co zmniejsza tak często spotykane wśród amatorów bóle dłoni i nadgarstków. Tyle marketingu, ale czy to działa? Ja komponenty rowerowe dzielę na te dobre i złe. Dobre to te, o których totalnie zapominam podczas jazdy, a złe to takie, które dają się we znaki. Tą kierownicę założyłem do KTM-a i o niej zapomniałem. Mam plan przełożyć ją do swojego prywatnego roweru i dalej testować. Po pierwszych jazdach jestem zdecydowanie na tak. Na kierownicy mam zamontowany rzadko spotykany wyświetlacz Purion 400, który działa w parze z prostym system kontrolerem. Dlaczego KTM nie przygotował miejsca na pożądany przez rowerzystów Kiox 400C? Obstawiam, że design ramy wziął górę. Górna rura jest bardzo smukła, do tego zakrzywiona i nawiązuje do tego wspornika. Kiox 400C jest dosyć głęboki i prawdopodobnie nie było dla niego wystarczająco dużo miejsca. Ale nie jestem obrażony. Purion 400 jest ok. Wyświetlane dane są czytelne i dobrze widoczne podczas jazdy, bo są tuż przed nami na kierownicy. Czy ABS sprawdzi się w sporcie rowerowym? Uważam, że to zależy od przepisów. Jeżeli federacje kolarskie się na to zgodzą, to urządzenia ABS w rowerach spowodują, że zawodnicy będą szybsi. Widziałem ostatnio, że Bosch testuje system ABS w Pucharze Świata DH z 2 teamami. Na razie tylko podczas treningów. Ten produkcyjny system zamontowany w KTM-ie to jego najnowsza wersja Pro. Działa rewelacyjnie, nawet podczas sportowej jazdy w terenie. Mamy do dyspozycji 3 tryby. Całkowicie wyłączony tryb Trail Pro oraz Race. Trail Pro nie zawiedzie nawet doświadczonych riderów, ale jak jesteś szybkim kotem, to przełącz na Race. Aby na wyświetlaczu zobaczyć aktywację systemu podczas naszego treningu, trzeba już naprawdę umieć mocno hamować. Jeżeli będziesz ciągle widział 0, to znaczy, że zwalniasz, a nie hamujesz. Po co ten ABS w rowerze? System zwyczajnie zapobiega przed niespodziewanym blokowaniem przedniego koła, a co za tym idzie, znacznie zmniejsza ryzyko zaliczenia gleby. Przewrotki często następują wtedy, kiedy nam przód odklei podczas mocnego albo gwałtownego hamowania. ABS zwiększa nasze bezpieczeństwo i skraca drogę hamowania. Tylko tyle i aż tyle. Tak, rower ma alarm. Alarm ma wbudowany GPS, czyli wie, gdzie znajduje się rower
rower oraz wbudowaną kartę SIM, dzięki czemu mamy zdalną łączność z naszym rowerem. Po wykryciu kradzieży przez system dostajemy po chwili powiadomienie i możemy śledzić położenie naszego roweru i szybko przekazać link do odpowiednich służb. Łączność GSM pozwala nam również zdalnie sprawdzać poziom naładowania naszej baterii. Powiesz, okej, tyle bajerów to pewnie wszystko sporo waży. Rowery elektryczne KTM, te do Enduro i All Mountain nigdy nie należały do najlżejszych. Zwykle producenci lubią oszukiwać w katalogach i zaniżają realną masę. KTM w katalogu ma napisane 26,5 kg dla tego modelu. Założyłem wkładkę do tylnej opony, wyjąłem dętki, zalałem koła mlekiem, założyłem swoje pedały, uchwyt na bidon i BUM! Mamy równe 26,5 kg dla roweru gotowego do jazdy. Szacunek dla KTM za podawanie prawdziwych danych. To jeszcze dwa słowa o zawieszeniu. W tym rowerze mamy zawieszenie od znanego producenta firmy Fox. Z przodu widelec Fox 36, 160 mm skoku, tłumik grip, czarna anoda, jest ok. Niedrogi, prosty w regulacji, dobrze działający widelec. Na tyle bardzo długi damper. Długość montażowa 250 mm, częściej spotykana w rowerach DH. I skok tłoka 70 mm, co daje 160 mm skoku na tylnym kole. Skok dampera możemy w serwisie powiększyć do 75 mm, co powiększy skok naszego zawieszenia do mniej więcej 170 mm. Lubię dampery o dużym skoku, bo mają więcej oleju, mniej się grzeją i lepiej ogarniają tłumienie. Nice. Okej, rower omówiony, ale rodzą się 3 pytania. Czy taki rower możemy kupić? I tak, i nie. Tego nie, bo to wersja testowa producenta. Nie na sprzedaż. Identyczny widnieje w katalogu, ale model, który prawdopodobnie do Ciebie przyjdzie, ten na rok 2026 będzie miał inną przerzutkę. KTM postawił na przerzutki Shimano, które również pracują w systemie Auto Shift. Automat, manual, manual plus i tak dalej. Trochę szkoda, bo ta przerzutka TRP jest świetnie wykonana, w pełni rozbieralna i ma wbudowane sprzęgło, które zabezpiecza przed lataniem łańcucha na nierównościach. Ile taki rower kosztuje? Cena detaliczna wynosi 31 999 zł. Niby sporo, ale dostajemy za tą kwotę solidny rower, karbonowo-aluminiową ramę, dużą baterię 800 Wh, mocny nowoczesny silnik Bosch CX 5 generacji, najnowszy system ABS i przerzutkę, która współpracuje z nami i z naszym silnikiem. Dla kogo ten rower? Jeśli ścigasz się w zawodach i Twoim celem jest robienie komów na strawie, to raczej poszukaj gdzie indziej, bo masa roweru może utrudniać osiąganie Twoich celów. Jeżeli natomiast lubisz wycieczki, lubisz długie wyprawy po górach, szukasz roweru uniwersalnego, solidnego, bezpiecznego, dobrze wyposażonego, to zdecydowanie polecam przejrzeć ofertę marki KTM. Mają wiele modeli do wyboru, ale według mnie ta specyfikacja jest najciekawszą z całej oferty, z racji fabrycznie zamontowanego systemu ABS Pro, który jest rewelacyjny. Na jego korzyść przemawia również elektryczna przerzutka z fantastycznie działającym trybem M+. Mam nadzieję, że materiał był interesujący. Jeżeli doceniasz moją pracę, to proszę daj łapkę w górę i rozważ subskrypcję mojego kanału Dr. E-Bike. O kurwa. O, boli trochę. Trochę zabolało. Czy są jakieś szkody? Nie, no sweterek sobie trochę pobrudziłem. Przywaliłem klatą, boli, ale mam nadzieję, że wszystkie żebra całe. No i jeszcze tutaj się, no niestety obróciło klamkę całą. Już mi się raz takie coś zdarzyło, że ten hamulec wpadł. Kurde, magura się popsuła, ale jest patent. Włożę tam do środka uszczelkę od Shimano i będzie działało. Także uważajcie na siebie, bo można pacnąć na tych liściach. Yo.